Czołem drużyna TubeEng, witam w kolejnym odcinku, w którym po raz kolejny dokonamy rzutu okiem. Już zaczyna mi tych oczu brakować, muszę je wszystkie pozbierać. A rzucimy okiem na kolejny adapter konwertujący analogowy sygnał audio i wideo i wysyłający go do odbiornika po złączu HDMI w formacie cyfrowym. A adapterem tym będzie takie oto kolejne ustrojstwo od MyFriendów, czyli od Bitfunks, które podobno potrafi w locie przekonwertować analogowy sygnał z konsol Segi, czyli Mega Drive 1 i 2 oraz Saturna, plus konsolę Neo Geo we wszystkich wersjach, na coś, co zaakceptuje bez problemu większość produkowanych dziś telewizorów, projektorów czy graberów, a do tego podobno potrafi wykonać tą konwersję bez żadnego laga, oferując przy tym całkiem ładną jakość. Oczywiście tym wszystkim chwali się producent, natomiast my dziś spróbujemy sprawdzić, czy tak jest faktycznie i rzucimy okiem na to urządzenie, coż ono ciekawego potrafi. Bo to, co twierdzi producent, a stan faktyczny to są czasami dwie różne rzeczy. Zatem, jeżeli chcielibyście poznać ten konwerterek, rzucić na niego okiem z bliska, zobaczyć, czy jest coś wart, to oczywiście zapraszam do obejrzenia odcinka i pamiętaj, nie bądź sknera, zasubuj teraz. Dobrze, dziś zaczniemy od unboxingu tego urządzenia, żebyście mogli zobaczyć od razu z bliska, o czym dziś zamierzam tutaj rozprawiać. No dobra, słuchajcie, urządzenie przychodzi nas w takim oto kartonie, bardzo ładny, jak wszystko od Bitfunks, przychodzi w ładnych takich kartonikach. Informacja Sega Saturn 2X, Line Doubler, czyli podwajacz linii dla Segi Saturn, Mega Drive Genesis i oczywiście Neo Geo CD Console, czyli konsol Neo Geo. I tu mamy opisane w skrócie, co mamy w tym opakowaniu, czyli adapter, mamy wszystkie te przejściówki do różnych konsol i obsługiwane platformy, widzimy je tutaj. Bardzo ładne, czarne, gustowne, z ładną grafiką, ładnie to wygląda. Od spodu mamy wszystkie informacje potrzebne, też instrukcje obsługi tak naprawdę w skrócie, ile możemy z tego urządzenia wyciągnąć, co ono potrzebuje, co wymaga i co nam oferuje, jakie tutaj wszystkie mamy te tryby sygnalizowane diodą, jakie obsługuje rozdzielczości, co wypluwa, jakie rozdzielczości potrafi dać na telewizor i tak dalej, jakie konsole obsługuje. Wszystkie tutaj mamy informacje, o których się dowiadujemy również z instrukcji, która jest w tym pudełku. Jeżeli chodzi o boki, to mamy różne, prawda, adres, prawda, Baufam, coś tam, z tej strony to samo, z tej strony takie coś, informacje, cała masa informacji. Otwieramy pudełko, oczywiście ja w środku sobie to już wszystko pomaglowałem, bo sobie to testowałem, także to nie wygląda tak jak przychodzi do Was, jest taka wytłoczka, natomiast ja mam, proszę bardzo, śmietnik, bez żadnej wytłoczki. Mamy sam adapter, wielkości tak naprawdę takiej, jak jest taki adapter konwerter do GameCube'a, Nintendo GameCube od Bitfunksa, tylko oczywiście tamten ma złącze, w które wpinamy w konsolę, a tutaj mamy kabelek. I teraz tak, z tej strony mamy ten odcinek kabla, tutaj to co widzicie, to jest jakby standardowo połączone z adapterem, pod to podpinamy wszystkie przejściówki, o których za moment. Z tej strony znajdziemy jeszcze złącze USB, którym podpinamy zasilanie, bo urządzenie wymaga zewnętrznego źródła zasilania, także tak to wygląda. Od tej strony mamy wybór wszystkich trybów, możemy sobie wybierać, przełączamy sobie tak naprawdę te wszystkie kompozyt, czy też RGBS, tym zmieniamy z wygładzaniem czy bez tryby, a tutaj mamy wyjście HDMI. I to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o urządzenie. Wszystkie są w gustownym, takim szarym, metalicznym kolorze. Obudowa jest, bo oczywiście aluminiowa, to jest raczej aluminium, ładnie wykończona, takim overlayem, bardzo fajnie to wygląda. Logo Bitfunks, od spodu mamy wszystkie potrzebne CE, takie powiedzmy, nie? Saturn Mega Drive 2 razy tu HDMI, wszystkie te, prawda, certyfikaty jakieś i tak dalej. Nie wiem, może tak, może nie. Tyle w temacie. Co jeszcze mamy w pudełku? Może tak, w pudełku mamy oczywiście, dostajemy takich niedługi, ale wystarczającej długości kabel USB, którym podłączamy zasilanie pod ten adapter, także kabel USB. Przelotki dodatkowe jeszcze dwie, jedna jest już spięta tutaj, mamy przelotkę taką i przelotkę taką, o nich za moment. Tak naprawdę dostajemy jeszcze, wiecie co, taką małą, możemy sobie spiąć taki rzepik, ale to jest jakby nieważne. I dostajemy instrukcję obsługi. W instrukcji obsługi mamy wszystko to, co jest potrzebne do rozpoczęcia zabawy, żeby się dowiedzieć, jak w ogóle sobie tutaj z tym adapterem radzić. Informacje w różnych językach. Nie ma tego za wiele, jak widzicie. Francuski, tak, włoski, angielski, proszę bardzo. To tyle w temacie. Nic więcej tutaj nie ma. Bardzo prosta instrukcja, bo urządzenie nie jest, nie wiadomo jak skomplikowane. Także tyle, jeżeli chodzi o instrukcję. I te trzy adaptery, o których wspominałem. Wpięty adapter już mam. Z tej strony są wszystkie takie same końcówki, czyli po prostu takie końcówki ma z tej strony. Spinamy tutaj do adaptera. Tutaj od razu możemy bezpośrednio wpiąć do Mega Drive'a 2, czyli Mega Drive 2 ma takie złącze, tylko że tu sobie są piny, co nie? To wiecie o co chodzi, nie będę wam mówił. To jest do Neo Geo, mamy do Saturna, mamy do Mega Drive'a, takie mamy tutaj wszystkie te przejściówki potrzebne. To jedno urządzenie obsługuje nam sygnał kompozyt z tych konsol i sygnał RGB z tych konsol, tak?
podłączamy to na zasadzie tych adapterów. I to tyle w temacie. To jest wszystko, co mamy w tym zestawie. Nie ma tego za wiele. Jak już mówiłem, już trochę wyszyłem, to trochę ładniej to wygląda, natomiast tak to wygląda. I to wszystko, co mamy w pudełku. Generalnie zasługuje to na plus, bo jest ładnie spakowane, ładnie to wydane, także tutaj jakby Bitfangs nigdy nie zawodzi. Dobrze, skoro mamy to już za sobą, a wy nadal tutaj ze mną jesteście, słów parę na temat domniemanych możliwości tego urządzenia oraz jakie rozdzielczości przyjmuje z danej konsoli oraz jakie wypluwa na ekran. Zatem urządzenie według producenta to podwajacz linii, który wysyła sygnał wideo i audio w pełnym cyfrowym formacie HDMI z zerową utratą transmisji. Współpracuje z większością telewizorów i monitorów zgodnych ze standardem HDMI. Jest plug and play, czyli podłącz i graj i się niczym nie przejmuj. Obsługuje wszystkie konsole Segi, czyli Saturn 32X, Mega Drive, Genesis 1 i 2, Mega CD oraz wszystkie konsole Neo Geo w systemie PAL, NTSC USA i NTSC Japan. Przyjmuje różne sygnały oraz pracuje w trybach, które sygnalizuje dioda na obudowie. I tak. Zielony, podwojona rozdzielczość sygnału RGB z wygładzaniem. Czerwony, podwojona rozdzielczość sygnału RGB bez wygładzania. Fioletowy, sygnał RGB pass-through. Niebieski, podwojona rozdzielczość sygnału kompozyt z wygładzaniem. Żółty, podwojona rozdzielczość sygnału kompozyt bez wygładzania. Cyjan, sygnał kompozyt pass-through. Urządzenie zapewnia zaawansowane przetwarzanie sygnału z dużą precyzją kolorów i rozdzielczości. Posiada możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Posiada możliwość sterowania funkcjami z poziomu aplikacji. Specyfikacja techniczna prezentuje się następująco. Skaler przyjmuje rozdzielczości 240p, 288p, 480 i 480p, 576 i 576p. Po konwersji wysyła obraz w rozdzielczościach 480i, 480p, 576 i 576p. Wymiary urządzenia: długość 60 mm, szerokość 40 mm, wysokość 12 mm. Długość kabla 240 mm. Waga 53 g. Pobór mocy poniżej 2 W. To teraz nie pozostało nic innego jak pokazać wam parę próbek sygnałów z różnych konsol, które posiadam, czyli Saturn, Mega Drive 1 oraz Neo Geo CD.
いざ尋常に一本目勝負。
座尋常に1本目勝負旋風列山完勝しゃあ2本目勝負旋風列山No dobrze, teraz trzeba to jakoś podsumować. Zacznijmy od ceny, która oscyluje w granicach 200 zł. Czy to dużo jak na możliwości, jakie oferuje nam to urządzenie? No cóż, w tej cenie możemy dostać albo jakieś konwertery z kart na HDMI, które dają raczej kiepską jakość, a do tego potrafią generować odczuwalnego laga. Umożliwiają jednak podpięcie konsol pod telewizor i granie z marszu. Jest to jednak rozwiązanie dla mniej wymagających. Możemy też szarpnąć się na GBSC, który zaoferuje więcej, do tego wykona dobrej jakości deinterlacing, jednak ciężko będzie się obecnie zmieścić w cenie do 200 zł, no chyba że zdecydujemy się na samodzielny montaż, jednak obecnie tutaj też może wyjść drożej. Pozostałe warte uwagi skalery takie jak OSSC czy RetroTink to już poważny wydatek, więc nie kwalifikuje się do tego porównania. No dobra, zatem moje zdanie jest takie, że warto, jeżeli nie chcemy wydawać masy gotówki, a chcemy mieć obraz wysyłany po HDMI na odbiornik, a do tego nie za dużego laga, a tak naprawdę niewyczuwalnego laga. No dobrze, ale jakie według mnie wady posiada to urządzenie? Bo wady rzecz jasna posiada, ale to nie muszą być wady dla każdego. Obraz nie jest krystalicznie czysty, jak można by się tego spodziewać. Nawet bez wygładzania jest trochę rozmyty, co widać po konturach obiektów. Kolory są przesycone, można to sobie skorygować w aplikacji sterującej urządzeniem, ale i tak bywają nadal za bardzo podkręcone. Urządzenie podczas pracy dość znacznie się grzeje, no ale ma co robić, do tego obudowa jest niewielka, więc to nie powinno dziwić. A jak z zaletami? No te są oczywiste raczej, ale tak w skrócie. Bez kombinowania podpinamy starego klamota z analogowym sygnałem wyjściowym pod nowoczesne LCD po HDMI i to działa. Cena nie jest wygórowana jak za takie urządzenie. Dostajemy obsługę paru platform na tym jednym urządzeniu. Nie trzeba robić doktoratu z kalibracji i ustawień obrazu, po prostu podpinamy i działa. I w sumie tyle tego elaboratu. Kto potrzebuje, ten sobie kupi, kto nie potrzebuje, to nie kupi. Natomiast wszystkim, którzy dotrwali do końca, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Łapeczka, komentarzyk, subik, bo 5000 subskrypcji już gdzieś tam majaczy na horyzoncie. Pozdrawiam was, Penchart i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.